Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok. Inflacja w Europie zmienia się w deflację. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, zachęcam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Tam na dole jest do niego dokładny adres. Zapraszam i zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Szok. Inflacja w Europie zmienia się w deflację. Drodzy Państwo, dzisiaj poznaliśmy dane o inflacji producenckiej za maj dla całej strefy euro i okazało się, że przy prognozach minus 1,3 okazało się, że deflacja wynosi 1,5%, czyli deflacja, procesy dezinflacyjne, już teraz deflacyjne, postępują mocniej niż wcześniej zakładały prognozy. I proszę zwrócić uwagę, mamy maj, połowę drugiego kwartału, a w Europie mamy już deflację, drodzy Państwo. Deflację to jest bardzo istotna informacja. Spadki cen tego, co wychodzi z fabryk, ponieważ inflacja producencka generalnie odnosi się do tego, co wychodzi z fabryk i te ceny stają się już ujemne w ujęciu rok do roku, czyli mamy deflację i ona pociągnie za sobą także swoje konsekwencje. Rynek będzie musiał się do tego dostosować, czyli także będziemy wkrótce świadkami wyraźnego spadku inflacji w ujęciu konsumenckiej i wszystkich innych miar inflacyjnych. To jest bardzo dobra wiadomość dla każdego z nas. Widać, że te procesy dezinflacyjne, spadku inflacji postępują mocniej, szybciej niż wcześniej zakładano i za chwilę będę opowiadał o tych czynnikach, ale zanim do tego dojdziemy, proszę zwrócić uwagę na wykres. Teraz te zjawiska, które obserwujemy, zwłaszcza od 3 lat, różne wydarzenia, różne szoki, które się pojawiają, bo słowo szok jest jak najbardziej adekwatne do tych różnych wydarzeń na przestrzeni ostatnich 3 lat, które się wydarzyły w gospodarkach, przyjmuje postać litery V i w tym wypadku także ma to duże znaczenie, ponieważ szczyt inflacji producenckiej w strefie euro był między sierpniem a wrześniem poprzedniego roku, co oznacza, że efekt bazy najmocniej będzie działał na inflację właśnie w sierpniu i wrześniu w tym roku. Więc dopiero te dane, które poznamy za sierpień i wrzesień, a poznamy je we wrześniu i w październiku, pokażą nam najmocniejsze skutki efektu bazy plus tych wszystkich innych czynników, które teraz spychają inflację w dół, co sprawiło, że już w maju mamy deflację w Europie na inflacji producenckiej. Jest ogromnie prawdopodobne, że ten ząbek w górę, który teraz widzicie, drodzy Państwo, na wykresie, wkrótce stanie się wielkim takim zębem w dół, czyli deflacja producencka osiągnie grube, potężne wartości dwucyfrowe i prawdopodobnie stanie się to właśnie w czasie letnich wakacji. Ja przypomnę, te dane poznamy mniej więcej we wrześniu, w październiku, w listopadzie będą do nas spływać i najbardziej będą ciążyły inwestorom, którzy będą musieli to wyceniać, ponieważ procesy dezinflacyjne, deflacyjne w ujęciu grubo ponad 10%, nawet prawdopodobnie będzie to minus 20% na inflacji konsumenckiej, deflacja będzie w okresie letnich wakacji sięgała 20%. Moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne przy tym tempie zmian, które teraz obserwujemy. Będzie musiała być uwzględniona w rynku i rynek będzie musiał się do tego dostosować. Będzie musiał sobie przypomnieć, jak w takiej sytuacji może zareagować bank centralny i będziemy musieli się do tego naprawdę dostosować. Plus oczywiście efekty tych fal będą także widoczne w kolejnych latach, więc prawdopodobnie efekt bazy będzie podbijał nam inflację w przyszłym roku. Za 2 lata będzie znowu ją obniżał, no i zobaczymy, gdzie generalnie dojdziemy. Myślę, że fakt, że inflacja w Europie zmieniła się w deflację, to jest jeden z najważniejszych czynników, który będzie także determinował, co w Polsce się stanie, ale za chwilę o tym będziemy mówić. Natomiast co jest także bardzo istotne, pojawiły się dzisiaj najnowsze dane dotyczące oczekiwań inflacyjnych inwestorów na przestrzeni następnego roku, następnych 3 lat. I widzimy wyraźne kontynuacje tendencji spadkowych, czyli spadku oczekiwań inflacyjnych. Tak w strefie euro,
perspektywie następnego roku, jak i następnych 3 lat, więc to są dobre informacje, ponieważ te dane właśnie są wykorzystywane do obliczenia prawdziwej, realnej stopy procentowej, drodzy Państwo. Realna stopa procentowa to nie jest ta inflacja, którą my teraz poznajemy, która odnosi się do historii dotycząca, którą się porównuje ze stopą procentową, która jest teraz, która dotyczy przyszłości, drodzy Państwo. Takie pojęcie realnej stopy procentowej ex post jest zdecydowanie niewłaściwe, jest błędne. Prawdziwa, realna stopa procentowa jest obliczana właśnie w taki sposób, że bierzemy pod uwagę stopę procentową, która da nam stopę zwrotu dokładnie za rok w przód i odejmujemy od niej oczekiwania inflacyjne, które są właśnie teraz jeszcze raz na tym wykresie, czyli mówimy o tym ujęciu ex ante i to jest prawdziwa, właściwa miara tego, jak się oblicza oczekiwania jak się oblicza realną, rzeczywistą stopę procentową. No i oczywiście te oczekiwania inflacyjne się zmieniają, dlatego nie można być nigdy pewnym, że ten wynik, który dostajemy, jest właściwy. Naprawdę te oczekiwania mogą się zmienić i to jest dla nas także bardzo istotne i ten brak dopasowania później ten brak odwzorowania jest widoczny w zachowaniu różnych klas aktywów, zwłaszcza na rynku walutowym, gdzie to także ma bardzo duże znaczenie, więc jeżeli oczekiwania inflacyjne także dla Polski mocno spadają, więc w Polsce także już od wielu miesięcy mamy realnie dodatnie rzeczywiste stopy procentowe, a nie ujemne, jak to potocznie się mówi teraz, jest przyjęte, że mamy ujemne, realne stopy procentowe. Ta metoda ex post jest niewłaściwa, jest niepraktyczna, naprawdę jest niewłaściwa. Należy używać metody ex ante, czyli przy wykorzystywaniu oczekiwań inflacyjnych, tych, które są w perspektywie 12 miesięcy wyznaczanie, bądź też w dłuższej perspektywie. Jeszcze raz przypomnę, ten wykres pokazuje oczekiwania na 12 miesięcy w przód dla inflacji konsumenckiej i także oczekiwania na 3 lata do przodu. Drodzy Państwo, bardzo ładnie czynniki, które doprowadziły do takiego stanu, jakim jest deflacja, pokazuje tweet z banku PKO BP, z działu analiz. Warto się z tym materiałem zaznajomić. No i drodzy Państwo, także te wydarzenia na inflacji porównujemy z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jako że efekt bazy, który w Europie będzie najmocniej oddziaływał na inflację, będzie miał dopiero miejsce w sierpniu i we wrześniu, to w Stanach Zjednoczonych już teraz będzie miał oddziaływanie, ponieważ szczyt inflacji był w poprzednim roku dokładnie w czerwcu w Stanach Zjednoczonych, więc ten efekt bazy teraz będzie zanikać i poznamy, jaka jest prawdziwa natura inflacji w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też dane, które będziemy poznawać w następnych miesiącach, będą już niezwykle istotne i ważne dlatego, żeby zobaczyć, jakie są oczekiwania inflacyjne dla Stanów Zjednoczonych. Ten wcześniejszy wykres pokazywał oczekiwania dla strefy euro, natomiast my będziemy oczekiwać tego, co nam pokażą te oczekiwane przyszłe odczyty, percepcja inflacji dla odbiorców. No i co teraz najbardziej sprawia, że ta inflacja w Europie zmieniła się w deflację? I tutaj mamy 3 kategorie czynników, które teraz performują. W pierwszej kolejności najmocniejszym kontrybutorem do deflacji jest energia. Widzimy, jak dynamicznie spadły te czynniki związane z energią. Później także ważnym czynnikiem, ale nie aż tak mocno który przyczynia się do deflacji, są te metale przemysłowe, które także wyraźnie już są w deflacji w ujęciu rok do roku, a najsłabiej kontrybuują do deflacji czynniki związane z żywnością i widać to po prostu na wykresie. Pomimo że ceny żywności od kilku miesięcy spadają, to jeszcze w ujęciu rok do roku nie jest to czynnik, który bardzo wyraźnie wpływa na spadki inflacji, na zmianę inflacji w deflację. Natomiast jeżeli będziemy dalej posuwać się w przód w tym, co się dzieje teraz w naszym środowisku, czyli im bliżej będzie żniw, tym prawdopodobnie czynniki związane ze spadkiem cen żywności jeszcze bardziej będą wpływały na to, żeby inflacja w Europie mocniej stała się deflacją także w ujęciu konsumenckim, ponieważ to jest teraz bardzo istotne. Ceny żywności nie mają praktycznie żadnego wpływu na to, co się dzieje na inflacji w ujęciu producenckim, czyli PPI. Poznaliśmy także dane dotyczące wskaźników PMI, które w czerwcu po prostu się załamały, były tragiczne, bardzo słabe. Dla strefy euro widzimy komponent dla
usług i komponent dla całej gospodarki i okazało się, że zwłaszcza dla ten wskaźnik zagregowany jest gorszy i to wyraźnie niż wcześniejsze odczyty, czyli mamy pogłębienie tych negatywnych tendencji w gospodarce, warto być tego świadomym i także widzimy słabość gospodarki w odczytach wskaźników PMI dla Chin i to jest także jeden z tych argumentów, który mówi o tym, że te drugie uderzenie spowolnienia gospodarczego, być może recesji właśnie teraz nadchodzi i ma miejsce i po prostu rynek będzie musiał się do tego dostosować i zobaczymy, jak on się do tego będzie dostosowywać. Ale zanim przejdziemy do rynków finansowych, zachęcam do tych specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. W pierwszej kolejności wspaniały materiał o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni inwestorzy. Warto się z tym materiałem zaznajomić oraz o tym, czy będą dalsze podwyżki stóp procentowych. Naprawdę warto te materiały poznawać różne opinie, żeby wiedzieć zdecydowanie więcej. Te materiały są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. I skoro teraz mówimy o drugim ataku spowolnienia gospodarczego, skoro niektórzy uważają, że będą dalsze podwyżki stóp procentowych, więc rynek finansowy będzie musiał się do tego dostosować. No jak to mamy spowolnienie gospodarcze, a stopy procentowe mają iść bardziej w górę, to jest to czynnik, który będzie negatywnie wpływał na wycenę ryzyka, zwłaszcza indeksów giełdowych. Dlatego to jest pytanie, co zrobią Amerykanie, czy w ogóle coś zrobią jeszcze przed danymi, które poznamy w piątek z rynku pracy, czy coś wydarzy się na indeksach giełdowych. Ponieważ gdyby rynki miały zdyskontować tą następną falę osłabienia gospodarczego, no to powinno dojść do korekty spadkowej, do głębszej korekty spadkowej na indeksach giełdowych. Zwłaszcza, że mamy tutaj najnowszy raport Citigroup, który nam sygnalizuje, że mamy negatywne zjawisko na wynikach przedsiębiorstw. Te wyniki, które są raportowane dla banku, pokazują słabsze niż oczekiwania wyniki przedsiębiorstw, więc takie pogorszenie nastrojów i wyników przedsiębiorstw także może być super argumentem ku temu, żeby wywołać letnią falę spadkową, korekty spadkowej na indeksach giełdowych, dlatego też moim zdaniem to ryzyko rośnie, ale znaczenie danych z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, które poznamy w piątek o godzinie 14:30 jest tak duże, że być może część inwestorów jednak postanowi grać na to, że dane będą sprzyjały kontynuacji tendencji wzrostowej. Dlatego też najbardziej prawdopodobny scenariusz mówi nam, że ta konsolidacja przy tych maksimach tendencji całej fali hossy będzie utrzymana do piątkowych danych do godziny 14:30, więc każdy inny scenariusz moim zdaniem będzie wielkim zaskoczeniem. I co jest także bardzo dla nas ważne, mocniej spadają indeksy giełdowe w Europie. Tak jakby to w Europie miało być zarzewie następnego jakiegoś kryzysu, który doprowadzi do mocniejszych spadków indeksów giełdowych. Widać to po indeksie DAX. Jeżeli dzisiaj DAX spadnie poniżej 16 000 punktów na zamknięciu, to te sygnały będą wzmocnione, a konsolidacja będzie cały czas trwała z nastawieniem, że w tym wypadku może dojść jednak do wybicia dołem i w takim wypadku perspektywy tej korekty staną się bardziej prawdopodobne, zwłaszcza dla akcji w Europie. Bądźmy na to po prostu przygotowani, ale ja osobiście spodziewam się, że do piątku do godziny 14:30 raczej tutaj niewiele się wydarzy. Prawdopodobnie konsolidację będziemy widzieć także na euro-dolarze, czyli na głównej parze świata, ponieważ nie ma na razie potencjału ani pod grę w górę, ani w dół. Być może jutrzejsze dane ADP to zmienią, ale raczej rynek będzie czekał na to, co się wydarzy w piątek po godzinie 14:30, a amerykańskie obligacje także z utęsknieniem będą czekały na wieści, które będą generowane przez te dane z rynku pracy, by zdecydować, czy naprawdę warto grać teraz na dalsze podwyżki stóp procentowych, czyli przebić te opory, czyli 9-miesięczną linię trendu spadkowego, czy też odwrócić się i zacząć spadać, dyskontując to, że potencjalna korekta spadkowa, dyskontowanie negatywnych zjawisk w gospodarce ostudzi nastroje i zapał banków centralnych do podnoszenia stóp procentowych i te procesy deflacyjne, które teraz trwają na całym świecie, pozwolą na to, żeby obligacje dawały dodatkową, fajną, ciekawą stopę zwrotu i w takiej sytuacji prawdopodobne będzie mocniejsze odbicie od tej 9-miesięcznej linii trendu spadkowego. Moje intuicyjne nastawienie sygnalizuje, że jest większe prawdopodobieństwo spadków niż wzrostów, no ale trzeba być po prostu gotowym na każdy scenariusz, a jest to idealne miejsce do tego, żeby wkrótce wygenerować następny, mocniejszy impuls. Obligacje i dolar to
wzrok każdego inwestora powinien padać także na cenę złota i w tym wypadku walczymy także o swoje ważne poziomy, ale wygląda na to, że zostanie przebita taka płaska linia trendu spadkowego, którą widać na wykresie, a to może przybliżyć nam realizację scenariuszy prowzrostowych. Cena miedzi zaczyna potwierdzać negatywne nastroje, które się pojawiły dzisiaj w Europie. No i także mamy ropę naftową, która jest cały czas przyklejona do poziomu $70 i czekamy tutaj na wybicie, podobnie jak na Bitcoinie, tylko że teraz Bitcoin jest zamknięty między poziomem $31,000 jako opór, a 29,5 tysiąca jako wsparcie. Po prostu czekamy na to, co się dalej wydarzy. Drodzy Państwo, i te wydarzenia na całym świecie będą także rzutowały na wycenę polskich aktywów, ale zanim zaczniemy dział poświęcony polskim aktywom, proszę zwrócić uwagę, jak słabnie teraz rosyjska waluta. I to jest ewidentne pokłosie tego, że są długoterminowe konsekwencje wprowadzenia sankcji na rosyjską gospodarkę. Tak to interpretuje rynek, chociaż sam rynek rubla jest podobno teraz mocno sterowany przez bank centralny rosyjski i to pomimo tego, co się dzieje, widać, że ten rubel rosyjski ma generalną tendencję do osłabienia. Natomiast warto zwrócić uwagę teraz na rynek krajowej waluty, gdzie wygląda na to, że znowu pojawił się jakiś inwestor zagraniczny, który realizuje zyski z polskich aktywów, ponieważ złoty jakoś tak znowu się zaczyna dziwnie osłabiać. Nie widać przełożenia tego zachowania na polskie obligacje, które są jednak cały czas kupowane, ale widać mocniejszy spadek na indeksie WIG20, więc moim zdaniem jest to sygnał dystrybucji, przynajmniej krótkoterminowej dystrybucji polskich akcji, polskich aktywów, tych związanych z ryzykiem, tak jakby jakiś podmiot przygotowywał się na to, że może dojść do jakiejś korekty głębszej na indeksach giełdowych, ale prawdopodobnie, jeszcze raz wspomnę, te dane, które poznamy w piątek o godzinie 14:30, ostatecznie o tym zadecydują, czy taka korekta będzie miała miejsce. Drodzy Państwo, jeszcze raz przypomnę i zachęcę do tych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, czyli jak myślą zawodowi profesjonalni inwestorzy oraz o tym, czy będą jednak dalsze podwyżki stóp procentowych na świecie. Warto być tego wszystkiego świadomym, przypominam i zachęcam do tych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zapraszam wszystkich do polubienia naszego nowego, specjalnego kanału na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Jeszcze raz zachęcam, zapraszam, życzę dzisiaj dużej stopy zwrotu, a tych, którzy są na wakacjach, słonecznej, ciepłej pogody. Pozdrawiam, do zobaczenia jutro i usłyszenia o poranku. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.